Gdy w poszukiwaniach nowej lektury udamy się do biblioteki lub księgarni, przed wyborem zwracamy uwagę na cały szereg aspektów. W zależności od tego, jak rozstawione są na półkach książki, zaczynamy od wzrokowego przeglądania ich okładek lub grzbietów. Szukamy nazwisk znanych nam autorów, intrygującego tytułu bądź grafiki, która przykuje nasze oczy na dłużej. Kiedy w końcu jakaś pozycja nas zainteresuje i zdecydujemy się wziąć ją do ręki, spotkałem się z kilkoma szkołami dalszego postępowania. Niektórzy czytają pierwszą stronę. Znam nawet takich, którzy zaglądają bezpośrednio do zakończenia. Nie słyszałem jednak o nikim, kto nie rzuciłby chociaż okiem na tył okładki, gdzie zwykle umieszczany jest krótki opis fabuły oraz blurb, będący jednym lub dwoma zdaniami pochwały książki, płynącymi od innych autorów, recenzentów bądź całych redakcji. Mają one jedno zadanie: ostatecznie przekonać potencjalnego nabywcę, że dzieło, które ściska w rękach, jest dokładnie tym, czego szuka. Tylko co zrobić w momencie, kiedy książka okazuje się zupełnie inna, niż obiecywała okładka? Na wstępie jednak odrobina historii. Potrzeba umieszczania treści promocyjnych na okładkach zrodziła się wraz z rewolucją przemysłową i rozwojem rynku masowego. W XIX wieku wydawnictwa zaczęły wykorzystywać maszyny parowe, tańsze materiały i efektywniejsze metody produkcji, co pozwoliło znacząco obniżyć koszt końcowego produktu. Choć dla ówczesnych robotników zakup książki nadal stanowił istotny wydatek, był on nieporównywalnie niższy niż w poprzednich stuleciach, gdy pojedynczy egzemplarz mógł kosztować tyle, co niezastąpiony wówczas koń. Jeszcze większy kontrast widać w czasach sprzed wynalezienia druku, gdy ręcznie przepisywane księgi osiągały wartość całych gospodarstw rolnych. XIX wiek przyniósł zmiany nie tylko w przemyśle, ale również w edukacji. W krajach rozwiniętych wprowadzono obowiązek nauczania. Dzięki temu na początku XX wieku analfabetyzm w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej znacząco spadł i wynosił około 10%. Wzrost liczby potencjalnych czytelników przełożył się na rosnący popyt na książki oraz rozwój rynku wydawniczego. Z roku na rok ceny książek malały, czyniąc je dostępnymi dla szerszych warstw społecznych. Do księgarni i bibliotek trafiało coraz więcej nowych tytułów, co wymusiło na wydawcach stosowanie nowych strategii marketingowych. Okładki, które wcześniej pełniły wyłącznie funkcję ochronną, zaczęły ewoluować, stając się nośnikiem treści promocyjnych. W dwudziestoleciu międzywojennym coraz częściej umieszczano na nich skrótowe opisy fabuły, a po II wojnie światowej w latach 50. i 60. praktyka ta stała się standardem, która przetrwała do dziś. Jeszcze ciekawsza jest historia blurbu. Ten, co szczerze mnie zaskoczyło podczas przygotowywania tego materiału, pojawił się w książkach jeszcze wcześniej niż skrótowe opisy fabuły, choć z początku wyglądał on nieco inaczej od tego, co dziś uważamy za normę. Aktualnie blurb przypomina chwytliwy slogan marketingowy, który stara się mówić dużo, nie mówiąc tak naprawdę nic. Jedna z tych rzadko spotykanych powieści, które są jednocześnie olśniewające i intymne. Science fiction zrodziła niewiele genialnych dzieł, ale to jest jedno z nich. Przerażająco logiczna, wiarygodna i przygnębiająco wizjonerska. Szczerze powiedziawszy, większość z nich można by wklejać na losowe okładki i nikt by się pewnie nie zająknął. Początkowo wydawcy umieszczali różnego rodzaju rekomendacje w przedmowie lub na skrzydełkach okładki. Skok milowy w dziedzinie promocji poczynił Amerykanin Walt Whitman. W roku 1855 wydał on zbiór poezji o nazwie Leaves of Grass, a następnie wysłał jedną kopię innemu amerykańskiemu pisarzowi, Ralphowi Waldo Emersonowi. Ten, po zapoznaniu się z otrzymanym dziełem, odesłał pochwalny list, w którym zawarł sformułowanie: „Witam Cię na początku wielkiej kariery”. Rok później, podczas drugiej edycji książki, słowa te znalazły się na jej grzbiecie, nadrukowane przykuwającą wzrok złotą czcionką. A skąd pochodzi samo dziwacznie brzmiące słowo blurb i co ono dokładnie oznacza? Otóż blurb to neologizm, powstały w 1907 roku za sprawą komika Żeleta Burgessa. Na swojej książce Are You a Bromide umieścił on zdjęcie kobiety, którą nazwał Miss Belinda Blurb. Wykrzykiwała ona z okładki wszystkie zalety dzieła autora, a całość okraszał wielki napis: tak, to jest blurb. Twórca tego neologizmu zdefiniował go jako krzykliwa reklama i natchnione świadectwo. Praktyka, jak już wspominałem, była znana minimum od 50 lat. Jednak to właśnie w 1907 powstała nazwa, która przyjęła się w środowisku literackim i jest używana do dzisiaj. No dobra, dość historii, wracamy do zadanego we wstępie pytania. Co wtedy, kiedy zawartość książki rozmija się z reklamowaną treścią? Od razu zaznaczę, że nie mam na myśli sytuacji, w której na okładce został wypisany cały szereg peanów, a w środku znajdujemy grafomańskiego potwora. Są gusta i guściki, a wiadomym jest, że wydawca nie wklei cytatu o treści „no okej, ujdzie w tłumie”. Jako że najlepiej pracuje się na przykładzie, prezentuję Wam debiutancką książkę amerykańskiej autorki Rhiannon Frater pod tytułem Pierwsze dni.
Po mocno sugestywnej okładce można się domyślić, że książka opowiada postapokaliptyczną historię rozgrywającą się w świecie żywych trupów. Blurb na przedzie reklamuje ją jako nową Thelmę i Louise, wybitne dzieło kinematografii autorstwa Ridleya Scotta z 1991. Film ten okazał się bardzo ważnym krokiem w rozwoju kina w kontekście przedstawiania ról kobiecych, a tytułowy duet bohaterek na lata stał się symbolem emancypacji. I nie ukrywam, że czegoś podobnego szukałem w literaturze postapo. Motyw apokalipsy jest jednym z moich ulubionych zarówno w książkach, filmach, jak i grach wideo. Niestety bardzo często cierpi on na klisze i powtarzających się bohaterów. Jeżeli znacie chociaż kilka takich dzieł, na pewno będziecie wiedzieli, co mam na myśli. Mężczyzna w średnim wieku, zwykle aktywny lub były policjant, wojskowy czy inny komandos. Typ samotnika. Wszystko naprawi albo rozwali, w zależności od potrzeby. Podczas wędrówki dołączają do niego kolejne osoby, które musi chronić, bo te rzecz jasna są wyjątkowo nieporadne oraz głupie w swoich działaniach i w odróżnieniu od naszego herosa całkowicie nieprzystosowane do nowych realiów. A na koniec to właśnie te nieporadne pierdoły przychodzą mu z pomocą i okazuje się, że on potrzebuje ich tak samo mocno, jak oni jego. Postapokaliptyczny klasyczek. Właśnie dlatego tak mocno zainteresował mnie ten tytuł, kiedy usłyszałem o nim po raz pierwszy. Dodatkowo zarys fabuły, choć raczej standardowy dla wizji nowego porządku w świecie opanowanym przez zombie, dawał nadzieję, że w tej walce o przetrwanie większy nacisk będzie położony na emocje bohaterów niż na rosnący z każdym akapitem militaryzm i kolejne litry juchy chodzących trupów. Pozwólcie. Jest piękny, spokojny poranek. Katie, pracująca w dużym mieście jako prokurator, zostaje napadnięta w drodze do pracy. Napastnik jest martwy i chce ją pożreć. W innej dzielnicy Jenny, młoda gospodyni domowa, zagląda do sypialni i widzi, jak mąż pożera ich maleńkiego synka. Los styka je ze sobą akurat w chwili, gdy Jenny ucieka przed swą rodziną, zamienioną w grupę drapieżnych zombie. Szczęśliwy traf i szybki refleks Katie sprawia, że obu kobietom udaje się uciec z miasta, w którym ożywione trupy zaczynają masowo pożerać żywych. Jenny i Katie rozpoczynają swą odyseję przez Teksas. Chcą odnaleźć najstarszego syna Jenny i ukryć się w bezpiecznym miejscu. Ich jedyną nadzieją staje się ustronne, ufortyfikowane miasteczko. Znalazła w nim schronienie niespełna 100 rozbitków. Razem bronią resztek cywilizacji. Wiedzą, że zombie po nich przyjdą. Jednak zanim to się stanie, będą żyć, kochać, a może nawet się śmiać. Po zapoznaniu się z treściami na okładce niewiele wskazuje na to, co naprawdę znajdziemy wewnątrz. Do dziś pamiętam, że jakieś 5 czy 6 lat temu, czytając pierwszy rozdział, myślałem, że znalazłem prawdziwą perełkę. Sam styl autorki co prawda nie przypadł mi wielce do gustu, ale treść starała się bardzo mocno balansować pomiędzy podążającą za żywymi trupami rozwałką oraz emocjami bohaterek. A o to mi właśnie chodziło. No ale niestety te pierwsze kartki były najlepszym, co pierwsze dni miały mi do zaoferowania. Z początku książka rzeczywiście podąża za opisaną w zarysie fabuły akcją. Sparaliżowana strachem Jenny wpada na znajdującą się przypadkiem w okolicy Katie, która ratuje ją w opresji. Kobiety ruszają przed siebie jak najdalej od całego zamieszania panującego w miasteczku. Reklamowana na tyle okładki misja ratunkowa pasierba Jenny kończy się powodzeniem, a po dalszej tułaczce nasza nowoczesna Thelma oraz Louise trafiają w końcu do zapowiadanego, ufortyfikowanego miasteczka. I tutaj, czyli po nieco mniej niż 1/3 całości treści, zaczynają się tak zwane jaja. Książka w tym momencie całkowicie zmienia swój ton. Przystojni chłopcy z budowy bardzo szybko pomagają Katie i Jenny zapomnieć o straconych bliskich, gdyż te od razu tracą dla niej głowę. Reszta książki w stosunku 9:1 jest romansem. I to kiepskim w dodatku. Wiecie, ja rozumiem, że ludzie potrzebują jakiejś odskoczni i że są w życiu momenty, kiedy kocha się trochę szybciej, no bo życie wisi na włosku i dewiza Carpe Diem przyświeca wszystkim wokół. Ale bez przesady. Czytając tę historię zarówno po raz pierwszy, jak i teraz na potrzeby materiału, często czułem przechodzące moje ciało ciarki żenady. Dodatkowo czasami zapominałem nawet, że największymi problemami bohaterów jest walący się dookoła świat, a nie miłosne rozterki. No i powiedzcie tak szczerze, słuchając w jakim charakterze wypowiadam się o tej książce, chyba nie bylibyście nią zainteresowani, prawda? Tylko czy moja negatywna opinia w pełni odzwierciedla potencjał tej powieści? A może część winy za ten stan ponoszą również osoby trzecie? Wydanie książki nie jest tanim przedsięwzięciem, to też należy przy nim mocno zastanowić się nad wieloma aspektami. Jednym z nich jest odpowiednia grupa docelowa, której będziemy reklamowali owoc naszej pracy. Ciężko wierzyć w sukces, przychodząc z obrazkowymi bajkami o kici koci na zlot fanów grozy, albo próbując sprzedać jakąś militarną historię na wiecu pacyfistów. A nawet gdyby udało nam się opchnąć kilka sztuk, to co dalej? Przecież na tym wcale się wszystko nie kończy. W dobie internetu, dzięki mrowiu portali, na których możemy oceniać książki, jedzenie czy inne najróżniejsze usługi, większość osób dokłada wszelkich starań, aby ich praca była na jak najwyższym poziomie, co powinno przekuć się na nowych, zachęconych pozytywnymi opiniami klientów. Kiedy wejdziemy na portal Lubimy
umyczytać.pl, książka amerykańskiej autorki ma dość przeciętną średnią. Ocena ta mogłaby być jednak dużo wyższa, gdyby pominąć kilku zawiedzionych czytelników, którzy sięgnęli do niej zachęceni jej zwodnym opisem. Całość jest do bólu liniowa, jak najprostsza książka dla nastolatek. Po interesującym początku wchodzimy w świat dobrych ludzi, gdzie się kochamy w przerwach zabijając zombie. Dodatkowy punkt za to, że były jednak zombie. A tak to romans lesbijki, która jednak jest bi, i hetero, która jednak też jest bi. Nie jest to też żadna Thelma i Louise w świecie zombie. Bez przesady. Promowanie przeciętnych książek wybitnymi filmami to już przesada. Bardzo nie lubię, gdy opis książki zakłamuje, czym jest ona w rzeczywistości. Tak więc uprzedzam. Mamy do czynienia z romansem, żeby było trochę ciekawiej, w świecie pełnym zombie. Jak więc widzicie, spora część zostawiających pisemną opinię osób również poczuła się nieco zwiedzona nietrafionym opisem. Przyczyniło się to do dość niskiej jak na portal średniej ocen, co z kolei mogło wpłynąć na wyniki sprzedażowe, jak i samo zaufanie do wydawcy. Książka pojawiła się w polskim tłumaczeniu dzięki wydawnictwu Vesper w 2013 roku. Z ciekawości poszukałem w internecie anglojęzycznych okładek, żeby zapoznać się z ich treścią. Jedna z nich, zarówno grafiką, blurbem, jak i zarysem fabuły, jest identyczna do naszego rodzimego wydania. Niezmieniony opis w polskiej wersji musiał więc zapewne wynikać z jakichś zapisów w umowie. A jak ja sam postąpiłbym z pierwszymi dniami? No, moim zdaniem jest to typowa historia dla młodzieży i mocno bym to zaakcentował. Całość przypominała mi wydawane taśmowo powieści miłosno-erotyczne, świetnie sprzedające się wśród nastolatek. Książka ta mogłaby stanowić ciekawy pomoc dla osób, które lubują się w romansach, ale chciałyby również postawić stopę w świecie grozy. I właśnie na to postawiłbym nacisk, reklamując ją innym czytelnikom. Wiem z całą pewnością jedno. Na pewno nie było to dzieło napisane z myślą o mnie. W książkach Rhiannon Freiter zapewne kryje się jakaś ukryta magia, która wymaga jednak odpowiedniej publiki. Wszak całą trylogię o Jenny i Katie, której jestem szczęśliwym posiadaczem, przetłumaczono na obcy język, co stanowi gigantyczny sukces dla każdego autora. A nowe pozycje w wykreowanym przez Amerykankę świecie powstają do dziś. Pierwsze dni to nie jedyna książka, której okładka może wprowadzać czytelnika w błąd. Tydzień temu zapytałem o podobne doświadczenia na Reddicie i wywiązała się z tego spora dyskusja, w której pojawiło się ponad 100 komentarzy. W opisie filmu zostawiam link do tego wątku, jeśli ktoś chce poczytać wszystkie odpowiedzi. Użytkownicy podzielili się zarówno przykładami trafionych opisów, jak i błędnych wyobrażeń na temat niektórych książek, choć pojawiły się nawet i anegdoty. Najbardziej skrajny przypadek opisał użytkownik Megasepulator. Opowiedział o sytuacji, w której nawet tytuł oraz projekt okładki celowo miały wprowadzać czytelnika w błąd, sugerując, że książka jest utrzymaną w tym samym charakterze kontynuacją wcześniejszej powieści autora, choć w rzeczywistości nie miała z nią prawie nic wspólnego. Specjalne podziękowania należą się też użytkowniczce Mental Weather, która zwróciła uwagę, że niezgodność treści z oczekiwaniami wcale nie musi być czymś złym. A najsłynniejszą wtopą w historii był z całą pewnością blurb na okładce amerykańskiego wydania Lolity, który sugerował, iż czytający sięgali po piękną historię miłosną. Bardzo jestem ciekaw, czy i Wam przydarzyła się kiedyś podobna historia. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu i być może uda nam się uratować kogoś przed rozczarowaniem. A na dziś to już tyle. Do usłyszenia.